Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Ukraina zagroziła, że uderzy w Rosję bezprecedensową liczbą dronów. Chińskie banki zaczęły blokować płatności z Rosji w juanach. Aeroflot zaczął pozbywać się klasy biznes w swoich samolotach. Rosja zwiększyła eksport ropy drogą morską w związku z incydentami w rafineriach. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski, a ja mam ewidentnie problem z wymową Aeroflot. Za każdym razem się gdzieś mylę w Tam wymowie. jest ły, ale to... Aeroflot, no, jest jak jest. Witajcie, drodzy widzowie. Od razu wielki apel i musi tu iść jakaś dyrektywa od nas. Zostało 80 osób do przekroczenia progu 34 000 subskrybentów. Więc jeżeli nie robicie tego z niewiadomych przyczyn, bardzo prosimy o wciśnięcie tego przycisku, bo my się za każdym razem cieszymy, gdy nam ta cyfra przeskoczy. Więc po odcinku 3 telefony do znajomych, rodziny, mówcie, Kremlinka fajna jest, wejdźcie, zobaczcie, a ja już oddaję głos Pawłowi. Tak, jeżeli chcecie dołączyć też do grona i do rodziny Kremlinki, do wspierania kanału, brakuje nam 23 osoby. Jutro będzie najnowsza lista osób, które jak gdyby doszły przez ostatnie dni, jeżeli chodzi o patronów i osoby wspierające. Bardzo się cieszymy z tego, dzięki Wam powstają codzienne ekonomiczne przeglądy, nasze komentarze, lupy z Markiem, Chiny, wiele nowych formatów, a rozmawiamy, słuchajcie, na temat nowych też, więc ja nie wiem, w którym to kierunku zmierza, czy jakiejś telewizji, natomiast pomysłów nam nie brakuje. A my przechodzimy, słuchajcie, już do paska. No nie za dobre informacje dzisiaj. Ogólnie to, co może chyba cieszyć, to cały czas wysokie ceny Brent. My dzisiaj będziemy mówić rano i w komentarzu dużo o ropie, bo to myślę, że jest jeden z najważniejszych tematów, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę obecnie, a jeżeli chodzi o waluty, no to euro zbliża się do 101, jeżeli chodzi o dolara, no to zbliżamy się do, w tym momencie nawet, znaczy blisko jesteśmy 93, w przypadku juana, no też sytuacja akurat tam nie jest za dobra, chociaż chyba najlepsza, a jeżeli chodzi o gaz, no to mamy drugi dzień spadków po tych wzrostach, po korekcie wcześniejszych spadków. Wydaje się, że tutaj cały czas ten gaz oscyluje pomiędzy 21, 22 a 30 i porusza się teraz w tym takim trendzie bocznym. Zobaczymy, jak to będzie na wiosnę, co się stanie, jeżeli Norwegowie zakończą swoje remonty, co się stanie, jeżeli Freeport się zakończy w Teksasie, no bo wtedy może się uwolnić więcej gazu, w tym momencie zwiększone dostawy do Azji, co wpływa jak gdyby pozytywnie na te ceny gazu. Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem, oczywiście pogoda. No wiosna się zbliża, więc tutaj to zapotrzebowanie też będzie spadać. Wchodzimy z dosyć wysokim zapełnieniem magazynów, jeżeli chodzi o wiosnę, no i to do jesieni się nie zmieni, a pojawią się też nowi gracze. My będziemy jutro mówić z Olą Fedorską na temat Niemiec i na temat gazu, choć nie tylko. 2-godzinny materiał. Tak. Słuchajcie, i w mojej opinii chyba do tej pory najlepszy, jeżeli chodzi o wywiad. Ja przynajmniej tak to odbieram. Zobaczymy, jakie wasze będą tutaj przemyślenia. Dla mnie jest to wywiad petarda. Ola super wypadła w tym wywiadzie. Bardzo merytoryczny, bardzo też krytyczny, jeżeli chodzi szczególnie o kanclerza, tak, obecnego tutaj. A tylko może mamy podobne zdanie.
odrobinę wstępu. Aleksandra jest korespondentką niemiecką, mieszkającą w Niemczech, więc tak, na stałe tu w Niemczech mamy od ponad... temat naprawdę ekspertki, dodatkowo siedzącej w tym Tak, kraju będą od też wielu takie lat. smaczki dotyczące zielonej energii, dotyczące wymian kotłów na olej opałowy, który Ola też musi wykonać, jak wielu w tym momencie Niemców. No, wiele ciekawych rzeczy. Tak jak mówię, prawie 2 godziny. Moim zdaniem na pewno warto i jest to, jeżeli ktoś ogląda regularnie Kryminkę, bardzo ważny wywiad. Tak. My sobie przechodzimy, słuchajcie, dzięki Chris, przechodzimy sobie do informacji krótkich. Dobra, to ja mogę Zaczynamy od dobrych oczywiście. Zaczynamy od dobrych. W lutym 2024 roku cena gryki w Rosji spadła o 5% w porównaniu z lutym 2023 roku, średnio do 81 rubli za 1 kg. Również w lutym tego samego roku cena czerwonego kawioru spadła o 3% w ujęciu rocznym. Średni koszt 1 kg przy smaku wynosi 6155 rubli, więc wszelkie przepisy na grykę z kawiorem na pewno nie będą droższe niż w zeszłym roku. Paweł, znasz grykę z kawiorem, jakiś przepis? Nie, tak właśnie się zastanawiam. Będziemy starać się codziennie jakieś dobre informacje, żeby była równowaga, żeby nie było tak, że co prawda więc jakoś tych złych się pojawia, no ale będziemy się starać. My sobie przejdziemy teraz chyba do złej albo bardzo złej informacji. Substancje farmaceutyczne, z których wytwarzane są leki, w 2023 roku w Rosji podrożały średnio o 26%. Do $116 za kilogram, to jest jakaś tam uśredniona oczywiście cena. Według raportu firmy analitycznej DSM Group, jeżeli byśmy to liczyli w rublach, to byłby wzrost o 50%. Ale gryka jest taniej, Paweł. Tak. Spokojnie. To powiedz tym, co są chorzy także, ale możecie tak sobie... Zjeść więcej gryki. Gryki z kawiorem. Tak. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan odwiedził Kijów, spotkał się z szefem biura prezydenta Ukrainy Andrzejem Jermakiem. Administracja prezydenta USA nie jest jeszcze gotowa do ogłoszenia dostaw pocisków ATACMS, ale będzie kontynuować wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy. No i okej, zobaczymy. Na razie USA są tak jakby na aucie troszeczkę z tym wsparciem, przymrożeni mocno. No tak, za to mamy wypowiedź ze strony ukraińskiej, że rozwija systemy obrony powietrznej i pociski o wysokiej precyzji podobnych do amerykańskich systemów HIMARS. Ciekawa wypowiedź, ciekawe czy faktycznie i czy w tym roku coś takiego się pojawi, bo to byłby przełom na pewno. Tak. Ciekawe, czy to zapowiedzi, czy rzeczywiste takie możliwości realizacyjne. Ukraina otrzymała od Kanady pakiet pomocowy o wysokości $1,5 miliarda. Za pomocą tych pieniędzy rząd kraju zamierza zrekompensować deficyt budżetowy, powiedział premier Ukrainy Denis Szmychal. To są kolejne duże pieniądze i kolejne bardzo potrzebne Ukrainie w tym momencie. Tak, mamy już też informację, że tak jak zapowiadaliśmy, że to w marcu się wydarzy, Unia Europejska ogłosiła, że przekazała już Ukrainie pierwszą transzę w wysokości też $1,5 miliarda w ramach programu 50 miliardów euro do 2027 roku. Tu mamy wypowiedź Borrella. Kolejna dobra informacja dla Ukrainy. Władze Hiszpanii mogą dostarczyć nową partię pomocy wojskowej, która przewiduje do 20 czołgów Leopard 2A4. Zobaczymy, jak długo to potrwa i na czym to się skończy. Podobno długo. Tutaj Hiszpanie do tej pory nie byli wylewni, jeżeli chodzi o dostawy. Ta pomoc była, natomiast ona nie była jakaś wielka. Tu też mówi się o tym, że trzeba jakieś remonty i przywrócenia, więc raczej połowa 2024 roku, tak bym się spodziewał. Natomiast mamy zapowiedź z Holandii, która przekaże, no to jest kolejna zapowiedź kolejnego kraju, która mówi, że przekaże
amerykańskie myśliwce F-16 na początku drugiej połowy 2024 roku, tak podaje minister obrony Holandii Ollongren. Ukraina dyskutuje również o możliwości wykorzystania rosyjskich zamrożonych aktywów jako zabezpieczenie emisji euroobligacji, powiedział premier Ukrainy Szmychal. My też mówiliśmy o tym jakiś czas temu, wciąż rozmowy trwają, jakieś tam może porozumienia zostaną osiągnięte, zwłaszcza, że szczyt chyba Unii za niedługo, więc może to będzie Tak, i o tym pchnięte. sobie powiemy właśnie na koniec, bo chyba nie. No ale to poczekaj. Władze Ukrainy podjęły decyzję o zamknięciu strony internetowej z listą międzynarodowych sponsorów wojny po apelach krajów partnerskich. Strona internetowa z listą przestanie działać, użytkownicy zostaną przekierowani do sekcji portalu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony z Państwowym Rejestrem Sankcji. No i to jest na żądanie Francji oraz Niemiec. Ja myślę, że zostaje temperowana w tym momencie ta bójczuczność Ukrainy troszeczkę. Oni się za bardzo rozhulali, za bardzo dociskali i w tym momencie no, jest to troszeczkę dławione. Myślę, że to taki... Patrząc na następną wypowiedź, chyba nie do końca. W Kijowie pomysł udzielenia przez Stany Zjednoczone pomocy krajowi w formie pożyczek jest uważany za obraźliwy, donosi tak Politico. Ale zaraz. Zbliżone do biura prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Paweł. Polityko i źródła zbliżone, anonimowe. No tak. Prawda. Władze nie jest wiarygodna. Tak. Władze francuskie rozważają możliwość wysłania europejskiej misji wojskowej na tereny przygraniczne Ukrainy z Białorusią, czyli do Polski. W związku, no tak, chyba, czy na Białoruś, to znaczy na Ukrainę od strony Na Ukrainę. Okej. W celu uwolnienia do walki jednostek wojsk ukraińskich znajdujących się w tym rejonie. To jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Muszę zapytać o to dzisiaj Aleksandra Olecha, bo będę z nim nagrywał. No, tak, tylko ciekawe. To jest informacja, słuchaj, która pochodzi z Rady Najwyższej, Oleksij Gonczarenko, taka wypowiedź, a więc po stronie ukraińskiej. Nie mamy potwierdzenia po stronie francuskiej. Natomiast słuchajcie, to nie jest pomysł, ponieważ ten pomysł był proponowany przez polskiego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, jakby sobie ktoś przypomniał, a więc odgrzewamy bardzo ciekawy pomysł, no, który faktycznie, jeżeli by został wdrożony, no pewnie bardzo by pomógł stronie ukraińskiej, natomiast mógłby doprowadzić do rozpoczęcia III wojny światowej. To też musimy się z tym liczyć i dlatego wtedy był odrzucany, no jeszcze dlatego, że to ze strony polskiej pewnie padło, natomiast ten pomysł widocznie był wysuwany też ze strony francuskiej, skoro Ukraińcy to teraz podnoszą, tak by przynajmniej wydawało się. A my przejdziemy już do takich bardziej gospodarczych informacji z Rosji. Wielki port w Sankt Petersburgu, on się tak nazywa, to nie to, że on jest wielki, wstrzymał przeładunek saletry w związku, amonowej dokładnie, w związku z atakami dronów w lutym. W przyszłości władze planują przenieść przeładunek saletry poza miasto, przypuszczalnie do Ustługi. Doprowadzi to do utraty przez port 3 milionów ton ładunków rocznie. Jednocześnie niestety Ustługa nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie saletry, ponieważ port musi zmodernizować swoją infrastrukturę. Jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś chyba duże magazyny saletry kiedyś wybuchły i to był potężny wybuch. No dobrze, niech próbują na szybko, że za dużo, że się nie mieści. No fajnie. Znaczy wiesz, teraz jest z tego co rozumiem sytuacja, że Petersburg nie przyjmuje, a Ustługa jeszcze nie przyjmuje i jesteśmy w zawieszeniu. I nikt nie przyjmuje, ale wiesz co będzie? Musimy przyjąć, zróbcie na szybko, tu składujcie, tu, ale tu się nie mieści. Tak. Piętrowo składujcie, a potem jeden dron i nie będzie całego portu. Ogólnie, ogólnie mają 2 porty takie, które obsługują tu ten rejon i na jednym chcą bardzo dużo składować saletry. Brzmi jak bardzo dobry plan dla mnie.
plany na dronowanie. Obroty handlowe między Rosją a Japonią w lutym bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły o 16,5% do 690 milionów dolarów. Eksport z Japonii do Rosji w lutym spadł o 33%, a do Rosji zaczęło docierać o 94% mniej urządzeń medycznych, czyli Japonia odcięła właściwie Rosję od urządzeń medycznych, można powiedzieć. Tak, na pewno, bo jest embargo. W sumie, znaczy nie ma na urządzenia medyczne, ale są podwójnego zastosowania i akurat one się łapią z jakiegoś powodu. Natomiast obiecana informacja, słuchajcie, jeżeli chodzi o szczyt Unii Europejskiej, mamy informację z Deutsche Welle, tak podaje przynajmniej, że wysoki rangą unijny dyplomata twierdzi, że Węgry sprzeciwiły się konfiskacie dochodów z zamrożonych aktywów Rosji i zakupowi za nie broni dla Ukrainy. Decyzja w tej sprawie nie zapadnie na szczycie, który właśnie rozpoczął się w Brukseli, jak wcześniej zakładano. Czyli znowu mamy Węgry, które zostaną pewnie przymuszone, ale zostanie to przeciągnięte o kolejne 2-3 miesiące. Ten mechanizm powinien być jakiś na te Węgry wypracowany, bo to wszystko... Znaczy ja mam prosty, usunąć ja wiem. ich. No tak. Ale wszystkich Węgrów? To źle brzmi. Usunąć z Unii Europejskiej. Tak, okay. Najlepiej, dobrze. Tak. I przyłączyć do Związku tak, tam gdzie chcą. Sowieckiego, tak, tam gdzie chcą. Tak. Władze Czeczenii. Gdzie jest im blisko. Tak. Zostawiłem dla Ciebie specjalnie tą informację. Dziękuję. Władze Czeczenii zaczną identyfikować przypadki niewłaściwego zachowania, które jest sprzeczne z czeczeńską kulturą i mentalnością na portalach społecznościowych. Takie polecenie wydał minister do spraw młodzieży, 18-letni Ahmad Kadyrow. Ahmad jest najstarszym synem przywódcy Czeczenii, czyli najstarszym ministrem chyba w tym momencie, ma 18 lat. No nie, jest najmłodszym akurat, ale... No dobrze. Chciałem zażartować, że pozostali też już pewnie mają ministerialne taki. Co tutaj? Został mianowany na stanowisko ministra do spraw młodzieży nieco ponad miesiąc temu, 17 lutego. Niewłaściwe zachowanie, które jest sprzeczne z czeczeńską kulturą i mentalnością. No, to ciekawe rzeczy mogą wyjść tam. No widzisz, tutaj 18 lat, już kariera. Ale jaka konserwatywna postawa. Tak. Nie? Wiesz, no niby młody to chciałby poszaleć, a tu jednak nie. No, przestrzeganie tutaj i zarówno zaleceń religijnych, jak i politycznych, no więc tutaj w Czeczenii może być dosyć ciekawie w najbliższych, można powiedzieć, miesiącach już, no bo nawet nie latach. Czeczenia się dosyć mocno radykalizuje, no i my oczywiście patrzymy na te bojówki czeczeńskie i na ten udział, natomiast i zarówno Czeczenia, jak i Inguszetia, no widzimy, że federalne prawo rosyjskie tam nie sięga w tym momencie, a jest prawo szariatu. Po prostu. Marek, witamy w drużynie Kremlinki. Pamiętajcie, jak na live uda Wam się dołączyć do drużyny, to zawsze chętnie pokażemy. I teraz przechodzę chyba do tej dłuższej wiadomości. Słuchajcie, dłuższa wiadomość okładkowa. Ukraina zagroziła, że uderzy w Rosję bezprecedensową liczbą dronów, czyli to, co wcześniej się działo, to chyba nie koniec. Ukraina pozbawiona amunicji i personelu wojskowego odniosła w ubiegłym roku co najmniej jeden znaczący sukces: neutralizację floty czarnomorskiej, zatapiając jej 30, tu mam, słuchajcie, napisane statków z rosyjskiego, natomiast rozumiem okrętów, tu wielu ludzi mnie poprawiało. Teraz zamierza powtórzyć to osiągnięcie na tyłach Rosji, wyłączając infrastrukturę rafinacji ropy naftowej, która zaopatruje armię agresora w paliwo oraz rząd w petrodolary, podtrzymując gospodarczo ten kraj. Podobnie jak w przypadku floty, głównym środkiem do osiągnięcia tego celu są drony.
Z każdym miesiącem na terytorium Rosji będzie ich coraz więcej, powiedział Michaił Fiodorow, minister transformacji cyfrowej, który odpowiada w Ukrainie, nadzoruje, właściwie nie odpowiada, produkcję dronów. Liczba dronów dalekiego zasięgu będzie bezprecedensowa. Według JP Morgan Chase ukraińskie ataki unieruchomiły zdolności produkcyjne około 900 tysięcy baryłek dziennie, o czym mówił chyba Paweł wczoraj. Analitycy bankowi piszą, że powrót do produkcji może zająć kilka miesięcy, ale to jest nadal owiane mgłą tajemnicy, bo tak jak zrobiliśmy wam odcinek, bardzo ciężko jest oszacować, jak w przypadku sankcji i takiego natłoku remontów będzie wyglądał ten proces. Jednym z celów ataków na rafinerię jest ograniczenie dochodów rosyjskiego budżetu z eksportu, o czym też wam wspominaliśmy, że ten eksport paliw jest na wyższej marży niż surowej ropy, ale może też osłabić zaopatrzenie sił zbrojnych agresora. Francisco Sierra Martins, ten młody chłopak z okładki, jest dyrektorem generalnym Terminal Autonomii, założonej w zeszłym roku amerykańskiej firmy produkującej drony właśnie na Ukrainie. Nazywa drony nową formą wojny na wyniszczenie. Stwierdził też, że codziennie się czegoś uczą. No jeżeli robią tyle tych dronów i ataki przeprowadzają, no to mają troszeczkę system pracy chyba jak Elon Musk i te ich rakiety Falcony, że co chwilę startują, wyciągają wnioski i tworzą nowe. Francisco powiedział: Rosja to stacja benzynowa z armią i zamierzamy ją zniszczyć. Koncentrujemy się na tym, gdzie możemy uderzyć najmocniej, czyli na zasoby finansowe. Nawet jeśli dronom nie uda się wysadzić obiektu, co obserwowaliśmy wczoraj, Paweł, gdzie były ataki, a się nie udało, rosyjskie systemy obrony będą musiały wystrzelić w nie rakiety, które mogą kosztować nawet 40 razy więcej niż sam dron. Zatem i w tym przypadku istnieją korzyści ekonomiczne, dodaje Sierra Martins. Wydaje się, że przywódcy Ukrainy mają poczucie, że nawet jeśli będą musieli się bronić, muszą w dalszym ciągu szkodzić Rosji. To jest akurat wypowiedź Petera Schroedera, starszego analityka CIA do spraw Rosji. To, co zaczęło się w dużej mierze symboliczną próbą przeniesienia wojny na terytorium wroga w zeszłym roku, odnosząc się do ataku na Kreml w nocy 3 maja, nie wiem czy pamiętacie, tam taki dron uderzył chyba w dach Kremla, stało się kampanią na dużą skalę, mającą na celu uszkodzenie celów strategicznych. Ataki mają również na celu wywarcie presji psychologicznej, powiedział rzecznik innego producenta dronów, gdyż tych producentów dronów w Ukrainie to się teraz namnożyło, ponieważ Moskwa stara się dopilnować, aby wojna nie miała wpływu na codzienne życie ludzi. O tym też często na pewno słyszeliście, że ludzie gdzieś troszeczkę dalej nie odczuwają tego, nie odczuwali tej wojny, ale teraz opinia publiczna zaczyna myśleć, że ich to też dotyczy. Jednak tu ważnym tematem jest, jak reagują gubernatorzy regionów, którzy wcześniej uspokajali, ale w rejonach, gdzie te drony latają, stale donoszą o atakach i troszeczkę zaczynają panikować, mimo że władze te główne starają się łagodzić efekt. Dopóki rafinerie na europejskich częściach Rosji nie stracą połowy swoich mocy, ataki dronów raczej nie wpłyną znacząco na przebieg operacji wojskowej i to jest ciekawa opinia eksperta do spraw rynku ropy i gazu Michaiła Krutkina. Kruczyna, tak? Tak się to wymawia, okej. Okej. Sektor cywilny ucierpi natomiast. Kreml w imię wojny jest gotowy... No, mniejsza o to, ekspert do spraw rynku ropy i gazu. Kreml w imię wojny jest gotowy wiele poświęcić,
a zaopatrzenie wojska będzie najprawdopodobniej jego priorytetem, natomiast inni konsumenci benzyny i oleju napędowego, w tym producenci rolni, mogą mieć problemy. I to jest bardzo ciekawa informacja, którą przewidywaliśmy, natomiast tu ci eksperci też to zauważają. To nie może wywołać zakłóceń w dostawach, niedoborach na stacjach benzynowych i oczywiście nowej rundy podwyżek cen detalicznych, a ostatecznie cen wszystkich towarów dostarczanych drogą lądową. Natomiast tu chyba nie powinno być tego nie, bo tu może być, że to może wywołać zakłócenia w dostawach. Tak, no czekamy na te 50%. Myślisz, że się uda? 50% rafinerii wyłączyć? Nie, myślę, że nie. Będzie, to już jest dużo. No ale no okej. Natomiast nie wiemy, jak dużo dronów szykują Ukraińcy. Znaczy, jeżeli będą ataki, są takie podejrzenia, że w przypadku niektórych rafinerii były ataki z terytorium rosyjskiego, ale jeżeli będą ataki z terytorium rosyjskiego, to tak, to są szanse. Zobaczymy, czy Rosjanie się ogarną, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą i te pancery. Na ten moment wygląda, że nie. No natomiast to też pamiętajmy, to nie jest prosta akcja, nie mając rakiet i mając tylko te drony, ale na pewno jeszcze usłyszymy o dronach, tak? Jakoś coś mi mówi, że to nie jest koniec. No oni powiedzieli, że usłyszymy. Tak, co prawda dzisiaj ani wczoraj nic nie było, ale ja bym się spodziewał, ale wiesz, co może ataków się dziać? I też spodziewałbym się sabotaży, tak? No bo my tylko patrzymy na te drony, natomiast wiesz, no tutaj możemy sobie wyobrazić. Wiesz co, jest chyba coś takiego pętla Orta, czy coś takiego, że masz akcję, później zbierasz wyniki, później zmieniasz i znowu, nie? I wiesz, i to może jest pierwsza runda, wyciągają jakieś wnioski. Wygląda, że to było, wiesz, planowane na wybory, no i po prostu to się zakończyło według planu i tam pewnie jest planowane za jakiś czas, my nie wiemy dokładnie za jaki i po prostu oni idą według planu. To raczej to tak wygląda, tak? Bo my tam, wiesz, patrzymy, że coś zostało przerwane, myślę, że nie. Po prostu miało to być w momencie nałożyć się na wybory w Rosji i teraz pewnie będzie następna fala i być może niekoniecznie na rafinerię, bo też zakładamy cały czas te rafinerie, a tutaj aż się prosi, żeby inne zakłady, w tym wojskowe, zostały zaatakowane. Teraz poproszę Cię o pierwszy człon hasła, bo nam widzowie przypomnieli, że my nie podaliśmy pierwszego członu jeszcze. Stoi. Dobrze. Stoi. Dobrze, no już nie chwal się tyle. Lecimy bo podam dalej. drugi od razu, więc uważaj. Tak, przejdziemy sobie do następnej, słuchajcie, informacji. Chińskie banki zaczęły blokować płatności z Rosji w juanach. Duże chińskie banki przestały przyjmować płatności w juanach z Rosji i zaczęły zwracać takie transakcje klientom. Co najmniej 8 instytucji bankowo-kredytowych znalazło się wśród tych, które odmówiły rosyjskich płatności. Wśród nich Ping An Bank, Bank of Nengo, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial i China Zheshang. Ponadto płatności w juanach nie przechodzą przez banki z udziałem międzynarodowym, no i tu są wymienione Citibank, JP Morgan, Paris Bank, Deutsche Bank, Mitsuo Bank, Standard Bank, HSBC. Większość z tych banków przestała przeprowadzać transakcje z rosyjskimi klientami już od jakiegoś czasu, tak twierdzą rozmówcy w sektorze bankowym. Chińskie instytucje kredytowe blokują płatności w juanach od początku już stycznia, no i to się nasila. Dodatkowo nowe restrykcje
spowodowane są obawami związanymi z możliwością wprowadzania sankcji wtórnych ze strony Stanów Zjednoczonych. A więc widzimy, że to, co się dzieje w Turcji, no dzieje się też w Chinach. Niektóre banki powiadomiły już swoich klientów, że tymczasowo wstrzymują transakcje juanowe z Rosją, ale oficjalnie nie opublikowały jeszcze takich informacji. Odmowa przyjmowania płatności w juanach utrudni rosyjskim firmom dokonywanie rozliczeń. Takie są przewidywania rosyjskich ekspertów. Według nich rozliczenia można będzie kontynuować na kilka sposobów za pośrednictwem rosyjskich banków, które płatności są nadal akceptowane w Chinach. No zobaczymy, które, bo tutaj też się to, tak jak jakiś czas temu mówiliśmy, zostało ograniczone, a także za pośrednictwem partnerów w Hongkongu i tu również mamy te informacje, które wcześniej podawaliśmy, że to też jest ograniczone. Jednocześnie około 80% rosyjskich firm, które regularnie współpracują z Chinami, otwiera swoje oddziały w przyjaznych krajach, które jeszcze nie są objęte sankcjami, czyli tutaj musimy właśnie, następuje to, co mówiliśmy, szukanie krajów trzecich, żeby móc handlować z Chinami. No sytuacja niespotykana, no i bardzo niepokojąca, no bo podobnie zaczęto robić, jeżeli chodzi o Turcję. No i teraz z tych krajów trzecich jest też ograniczona ilość, tak, bo tu mówimy głównie o Azji Centralnej, choć nie tylko, bo mówimy na przykład jeszcze o takich dziwnych destynacjach jak Singapur. Natomiast no to też za jakiś czas może zostać zmniejszone, tak jak widzieliśmy na przykład przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak, który był do tej pory uznawany za bezpieczny i przyjazny kraj, natomiast jeżeli chodzi o ostatnie zdarzenia, no wygląda, że dosyć mocno też ogranicza te płatności. Ja mam do Ciebie pytanie tylko, tak, bo powiedziałeś, że jest dokładnie jak w Turcji, a pamiętamy, że w Turcji teraz spadek importu, eksportu to są po 30%. W sytuacji, to jeszcze tego nie ma. Tak. No właśnie, ale w sytuacji, gdyby to nastąpiło w Chinach, to dla Rosji to jest dramat. Taki spadek, bo wiesz, Turcja to jeszcze coś tam, no ale od Chin są mega uzależnieni, nie? Trudno sobie to wyobrazić, no ale no, tak to wygląda, że na pewno będzie to utrudnienie. No robi się problem, jeżeli chodzi o 2024 rok, jeżeli chodzi o sankcje wtórne. Unia Europejska zapowiada kolejny pakiet już tylko na sankcje wtórne. Oczywiście Węgry są przeciw, natomiast jest szansa, że zostanie też wprowadzony. I te następne będą, no widać też, że Amerykanie dosyć aktywnie działają. No bo kto za tym stoi, tak jak nie oni. Tak. Pomimo tego, że partia i prezydent chiński tutaj są przeciw, tak? Natomiast życie. Dobra. W takim razie idziemy dalej, bo już mamy powyżej 30 minut. Grupa Aeroflot zdecydowała się pozbyć klasy biznes na kilku samolotach Superjet 100 ze względu na brak 100 miejscowych samolotów na trasach kurortowych i turystycznych. Wynika to z programu inwestycyjnego grupy. Planowana jest wymiana 12 miejsc klasy biznes w 9 samolotach na 25 miejsc w klasie ekonomicznej. Firma wyda ponad 331 milionów rubli na zwiększenie pojemności samolotu o 13 miejsc. Komponenty zostaną zabrane z wadliwych samolotów darczyńców, czyli tu mamy kanibalizm na pełnej. Rekonfiguracja 9 samolotów z konfiguracji ekonomicznej, dwuklasowej na jednoklasową zwiększy ładowność floty Superjeta w 2024 o 3700 miejsc, w 2025 o 89 tysięcy miejsc, a w 2026 prawie 104 tysiące miejsc. Umożliwi to także uzyskanie dodatkowego dochodu ze sprzedaży miejsc ekonomicznych za ponad 300 milionów rubli rocznie. Jak wskazano w projekcie inwestycyjnym, więc okres zwrotu inwestycji to niecałe 3 lata.
Tu ważne, bo może ktoś nas ogląda po raz pierwszy, Rosjanie mają w planach wybudować do 2030 roku ponad 600 samolotów pasażerskich, a obecnie ich możliwości pozwalają na wstawienie większej ilości krzeseł we własnych skanibalizowanych samolotach. To tak w ramach podsumowania, na jakim etapie jest realizacja rosyjskich planów lotniczych. No. Paweł, myślisz, że to dobre rozwiązanie? Dookoptować miejsc, podwyższyć ceny biletów i się zwróci. No wiesz co, no jak maleje liczba chętnych na biznes klasę, pomimo tego, że tu chyba nawet Rosjanie... nie chodzi chyba o maleje, tylko że zatory w przepustowościach tych, wiesz, no tak, to do też, kurortów, tak. nie? Zwłaszcza kurortów tych turystycznych swoich. No. No tak, tylko tam jeszcze trzeba się zastanowić, bo FAS jak gdyby reguluje teraz ceny biletów lotniczych, czy to w ogóle jest opłacalne, bo on wyznacza swoje ceny, więc linie lotnicze swoje ceny, a on mówi, ale tyle ma kosztować. Tak. No może dlatego schodzą z klasy biznes, bo jak będą wszystkie tak ekonomiczne... podejrzewam, że tną koszty, tak, że wiesz, że oni, FAS raczej pewnie interesuje te najtańsze, jak gdyby, znaczy wiesz, ta klasa ekonomiczna, a ta klasa biznesowa jakoś się pewnie tym nie interesuje, więc mówi, że no minimalna cena czy jakaś tam musi być taka, no i jak gdyby jeżeli utniesz tą klasę biznes i zamiast tej klasy biznes w jej miejsce, wiesz, na jedno siedzenie tam, nie wiem, 3 albo 4 wstawisz, no to może się to wtedy jakoś lepiej kalkuluje, tak podejrzewam. Tu Jarosław ma pytanie, panie Jarosławie, ja mam takie przeczucie, że po prostu wszystkie ekonomiczne będą w cenie biznes i wtedy to się wyrówna. Że to... Nie, właśnie nie, myślę, że oni będą schodzić jednak, wiesz, to z tą ceną ze względu na ten FAS i będą się obawiać. Dzięki Tobiasz za donate'a, a my, słuchajcie, przechodzimy do informacji, którą zapowiadaliśmy. Okay. Eksport ropy z Rosji drogą morską zwiększa się w związku z incydentami w rafineriach. Tak brzmi oficjalna informacja Kremla. No i tutaj mamy dane już za okres od 1 marca do 15 marca. Jeżeli chodzi o eksport, to wyniósł 3,66 miliona baryłek dziennie. Wynika z danych firm analitycznej Kepler. To jest o 314 baryłek dziennie więcej, czyli 9,4% więcej niż średnio w lutym. Na dynamikę wpływu wpływ miał spadek przerobu ropy naftowej. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o luty, to w styczniu mieliśmy 5,6 miliona baryłek dziennie i to było na początku stycznia, a jeżeli chodzi o luty, to spadek o 400 tysięcy baryłek dziennie do 5,2, czyli widzimy, że w sumie wysyłają, ale 100 tysięcy mniej, no i jeszcze mniej wysyłają, jeżeli chodzi o paliwa, a więcej surowej ropy, my to zapowiadaliśmy, a są to dane za luty i za marzec, a jeszcze nie mamy uwzględnionych tych ataków po tak naprawdę, no tych najnowszych, tak, tych marcowych po 13 marca, no bo to jest jak gdyby początek tego marca. W związku z atakami ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych na rafinerię ropy naftowej i awariami sprzętu, które doprowadziły do nieplanowanych przestojów w produkcji, pracownicy naftowi dokonali redystrybucji utraconych ilości surowców na rzecz dostaw eksportowych. No i my mówiliśmy, jak ktoś pamięta, z Tomkiem jeszcze później, no, że coś takiego się wydarzy. I tu jest największa ciekawostka i tutaj pewnie więcej powiemy, jeżeli chodzi o komentarz, bo pomimo ograniczenia dostaw ropy do Indii w pierwszej połowie marca o 35%, do Chin o 11% i Turcji o 3%, eksport w nieznanym kierunku wzrósł 5-krotnie do niemal 1,23 miliona baryłek dziennie, tak twierdzą rosyjscy eksperci. Pojawił się nieznany gracz. Pojawił się nowy, nieznany gracz, co ciekawe, spotowy,
tak? To oczywiście nie mogą być długoterminowe dostawy i tych graczy spekulacyjnych i szarego eksportu ropy naftowej jest wielu, to nie jest tak, że to jest jakaś jedna firma. Tutaj są odpowiednie też ceny proponowane dla tego gracza. Ten gracz nie pyta, ale tego gracza się też nie pyta, co on z tym dalej zrobi. Tu też pamiętajmy, wlicza się w tego nieznanego gracza te wszystkie tankowce, które zostały odrzucone przez Indię. No bo jak Indie powiedziały, że one jednak nie wezmą tego Sokoła i tego ESPO, no to trzeba było to gdzieś zakwalifikować, no i zostało zakwalifikowane. To rozwiniemy nieznane. Dłużej nieznane już dostawy. na tym. Tym samym wzrost dostaw ropy drogą morską do Rosji, która w ramach porozumienia OPEC przyjęła zobowiązania do ograniczenia eksportu, jest częściowo rekompensowany ograniczeniami dostaw paliw na rynki światowe, tak jak powiedzieliśmy, nie do końca. I nie do końca interesuje to OPEC, bo oni by chcieli, szczególnie Arabia Saudyjska, żeby był spadek eksportu ropy surowej, a nie paliw. Jednak zeszłotygodniowe ataki na rafinerie nie wpłynęły jeszcze na dane eksportowe i mogą stać się widoczne w nadchodzących miesiącach, gdzie sytuacja znacznie się pogorszy. Tak czytamy w rosyjskich opracowaniach. I co powiesz? No, że chciałbym więcej posłuchać o 17. Znaczy Dobrze, ja zaraz o posłucham, 17. a widzowie posłuchają więcej. Dobrze, to o 17 sobie na ten temat porozmawiamy. My ze swej strony dziękujemy. Podajemy drugą część hasła, która brzmi... Grzywka. Musisz powtórzyć, bo nie zrozumiałem. Grzywka. Ale mi, czy w ogóle? No, w ogóle grzywka. No i mnie nie, więc stoi. No właśnie grzywka. tak się zacząłem zastanawiać, nie? Stoi tak, grzywka, tak to. Tak. No Dobrze. I dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia po południu. Trzymajcie się. Miłego czwartku. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.